Sławku, witam Ciebie bardzo serdecznie. Gość specjalny tego filmu, przedstawiciel Weichai Lovol na świat, między innymi. Jesteśmy w gminie Tarnowo Podgórne, niedaleko siedziby firmy Korbanek. Tak jak tutaj widać, mieliśmy pole, na którym przeprowadziliśmy testy polowe dwóch nowych ciągników w naszej ofercie, ciągników Aupax 51130 i 4110. Nowa jednostka silnikowa w środku, silnik Weichai Lovol, tak, czyli produkcja już koncernu Weichai, rodzima, 4580 cm3 pojemności. Litr więcej od poprzedników. Litr więcej od poprzedników i 4 cylindry. Powiedz nam coś więcej na temat samej fabryki Weichai, między innymi tego, jak ta fabryka zaopatruje się w produkcję silników. Padło pytanie, jak firma zaopatruje się w produkcję silników, między innymi, bo Weichai to nie tylko silniki. Tak, Weichai to nie tylko silniki. Robią silniki właśnie do ciągników, ale również robią silniki do łodzi, do samochodów, do autobusów, do samochodów ciężarowych. Także... Czyli możemy spokojnie powiedzieć, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że Weichai to nie jest firma, która wczoraj zaczęła produkować silniki, tylko to jest koncern, który ma wieloletnie doświadczenie w produkcji silników. Te silniki rozwija cały czas i stosuje we wszelakich maszynach jeżdżących i pływających. Więc... Dokładnie tak, dokładnie tak. Te silniki, które tutaj są produkowane, podejrzewam, nie wiem tego na 100%, podejrzewam, że to są jedne z mniejszych silników, posiadają też większe silniki. Jeżeli chodzi o fabrykę, jak już wspomniałeś, no to posiadając swoje silniki mogą produkować szybciej, taniej i lepiej dla siebie niż ściągając silniki od firm zewnętrznych. Jeżeli już wspomniałeś o tym, że firma Weichai Lovol cały czas się rozwija, to warto nadmienić, że niebawem będziemy mieli okazję być w fabryce i zobaczyć to, można nazwać nowe dziecko, czyli nową linię produkcyjną. Tak. Ma być uruchomiona nowa linia produkcyjna, w zasadzie chyba już jest uruchomiona i generalnie jest po to, żeby wprowadzać nowe modele ciągników na Europę. Między innymi model 7000. Między innymi model 7000. I tak jak powiedziałeś, żeby robić to szybciej, sprawniej, jeszcze lepiej, choć ta jakość produkcji naprawdę stoi na wysokim poziomie. Po to właśnie firma Weichai inwestuje swoje pieniądze, żeby finalnie klienci na całym świecie, w tym tutaj w Polsce, mogli odbierać produkty naprawdę wysokiej jakości. Jeździłeś tymi ciągnikami też na polu, tak, miałeś okazję tutaj testować. Robiliśmy orkę, pługi czteroskibowe, Gregoire są. Zgodnie z ustaleniami z klientem tutaj, z właścicielem pola, który wyraził zgodę na to, abyśmy przeprowadzili te testy polowe. Jeździliśmy z prędkością 8 km na godzinę. Ta orka, głębokość orki to było 20-24 cm. Tutaj głębiej nie schodziliśmy. Jak Twoje wrażenie? Wrażenie bardzo pozytywne. Ciągniki mają moc. Ten 1 litr robi duże wrażenie. Są dłuższe od poprzednika, od Arbosa i bardziej komfortowe. Tak, na pierwszy rzut, na pierwszą jazdę, którą tutaj wykonałem. I to jest bardzo dobra informacja. My nie boimy się testować ciągników, które mamy w ofercie. Możecie to oglądać między innymi na takich filmach jak ten. Możecie to oglądać podczas transmisji na żywo, które też udostępniamy na naszych social mediach, po to, żebyście mogli zobaczyć na żywo, jak takie prace wyglądają. Te live'y mają to do siebie, tam nic nie jest reżyserowane. Możecie to zobaczyć tak dokładnie, jak ma to miejsce. Dodatkowo podczas tych testów, które przeprowadziliśmy w dniu dzisiejszym, wrzuciliśmy, czy zainicjowaliśmy, to będzie lepsze słowo, wielki test dłut do pługów. Korpusy zostały wyposażone w różnego rodzaju dłuta. Na jednym pługu dwa pierwsze dłuta, na pierwszym, drugim korpusie to są dłuta oryginalne, Gregoire są, czyli dokładnie te, które są wykorzystywane standardowo przy tych pługach. To są pługi Rover 40. Natomiast na pozostałych korpusach, w jednym pługu na trzecim korpusie mamy Agricarba, bardzo dobre dłuta o pierwszym stopniu ścieralności. Na czwartym korpusie mamy Agricarba o drugim stopniu ścieralności. Natomiast na drugim pługu pierwsze dwa dłuta to są dłuta marki Granit, bardzo popularnej marki, która cieszy się sporym uznaniem. Na kolejnym mamy, na trzecim korpusie mamy Franka, a na ostatnim, czwartym korpusie mamy Agricarba o najwyższym stopniu, trzecim stopniu ścieralności. Te testy, one z założenia nie mają wykazać, które dłuto jest najlepsze,
One mają dać Wam możliwość oceny, czy lepiej stosować te duta podstawowe, oryginalne, zamienniki, czy może wykorzystywać do tego typu prac polowych duta, które mają podwyższony stopień ścieralności, które owszem będą droższe, natomiast ich wymiana będzie rzadsza. Z tego będą kolejne filmy, oglądajcie. Ja tylko nadmienię, że wszystkie duta przed tymi testami zostały zwymiarowane, zważone i po każdym teście, po takim teście jak miał dzisiaj miejsce, my będziemy sprawdzać stopień zużycia tych dót, czyli będziemy porównywać ich pierwotne wymiary do tych wymiarów, które mają po pracach polowych. One będą dalej pracować i po każdym kolejnym teście, po każdej kolejnej orce będziemy Wam przedstawiać wyniki tych testów, a Wy będziecie mogli na końcu ocenić, jak to wszystko wygląda w praktyce. Sprzedaż maszyn rolniczych to nie tylko sprzedaż samych maszyn. Wiadomo, każdy patrzy, a maszyna super fajnie wygląda, ale jak to wygląda później, tak? Firma Korbanek, jak wiesz, jest Europejskim Centrum Dystrybucji Części. Tutaj wiadomo, Polska nasz kraj, natomiast te kraje ościenne, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Węgry. Tak? Pomagamy tym dealerom, którzy mają swoje siedziby w tych krajach, w zaopatrzenie w części zamienne. Powiedz mi, jak wygląda z perspektywy fabryki dostępność części, jak wygląda ta logistyka, czy to wszystko funkcjonuje? Takie pytania się pojawiają ze strony klientów i oglądających nasze filmy. No przecież Chiny nie są wcale tak blisko. To jest kawał drogi, które te części muszą pokonać, zanim dojadą do nas. Tak, firma Weichai Lovol zdecydowała się na otwarcie centrum części we współpracy z Korbankiem. Części są dostępne, są zamawiane na bieżąco, nie ma z tym problemu. Płyną albo kontenerami, albo są dostarczane drogą lotniczą. Także wszystkie części do tych ciągników, do ciągników Arbos są dostępne. Okej, a jak wygląda w takim razie wsparcie serwisowe, bo promujemy, firma Korbanek, będąc pewna tego, jakie produkty sprzedaje, nie bała się rozszerzyć gwarancji na ciągniki Arbos i niebawem Aupax na 7 lat. Jak wygląda taki proces rozliczania się między koncernem, który dostarcza nam te ciągniki, no a nami jako firmą, która sprawuje gwarancję? Wszystkie problemy gwarancyjne są zgłaszane i rozliczane na bieżąco. Wiadomo, cały proces chwilę trwa, jest to weryfikowane i zatwierdzane. Ja jeszcze zadam takie pytanie, w takim razie stricte chodzi mi o Ciebie, bo do tej pory kontakt między nami a fabryką odbywał się bezpośrednio, nie mamy z tym problemu, mówimy po angielsku, strona chińska jak najbardziej też mówi po angielsku, więc mamy tą nić porozumienia, jesteśmy w stanie się komunikować. Rozumiem, że Ty też jesteś taką osobą, do której możemy zgłaszać problemy, które mogą pojawić się w trakcie sprzedaży, czy zaraz po sprzedaży, w trakcie użytkowania ciągników i też jesteś taką osobą, która pomoże rozwiązać ten problem, spojrzy jakby oczami kogoś, kto się na tym bardzo dobrze zna i jest w stanie wspierać sprzedawców, czy nawet użytkowników końcowych w rozwiązywaniu problemów, które się pojawiają. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, jak najbardziej. Jestem tutaj z ramienia Weichai Lovol po to zatrudniony, żeby żeby usprawnić ten kontakt, bo wiadomo, no, to jest producent chiński, tam jest inna kultura, inna trochę mentalność i potrzebują tak jakby swojego człowieka, który pomoże im w zrozumieniu kultury europejskiej, kultury polskiej, żeby ta współpraca była jak najlepsza. Ja patrząc trochę swoimi oczami, jako osoby Polaka mieszkającego w Polsce, żyjącego w Polsce, będącego częścią tej polskiej branży rolniczej, patrzę na to z taką wartością dodaną, bo też jako osoba, która wiele lat spędziła w branży rolniczej właśnie tutaj w Polsce, też bardziej rozumiesz tego polskiego klienta, polskiego rolnika, który ma swoje oczekiwania, ma swoje specyficzne oczekiwania i dzięki temu będziesz w stanie podpowiedzieć też stronie chińskiej, jako przedstawiciel koncernu Weichai Lovol, co zrobić lepiej, żeby temu polskiemu rolnikowi pomóc. Dokładnie tak. Sławku, a jak wygląda taki Twój codzienny kontakt ze stroną chińską? Bo przecież pracujesz dla koncernu, który ma swoją siedzibę w Chinach, daleko stąd, ale jesteś tutaj na miejscu. Tak, jestem tutaj na miejscu, zbieram wszystkie problemy serwisowe, problemy części, które się pojawiają i mamy meetingi co tydzień, co 2 tygodnie właśnie z Chińczykami odnośnie tych problemów i staramy się je rozwiązać. Czy
Strona chińska jest otwarta na sugestie z Twojej strony, co można poprawić w maszynach? Jest bardzo otwarta, wszystko jest notowane, wszystko jest wdrażane, wszystko jest ulepszane i chcą tej wiedzy, chcą wejść tutaj z jak najlepszym produktem. Czyli można powiedzieć, chcą się nauczyć rynku, żeby jeszcze lepiej się do tego rynku dostosować. Tak, dokładnie tak. Sławko, jeżeli mogę zapytać, jakie doświadczenie w branży masz? Jeżeli chodzi o doświadczenie w branży, to urodziłem się w tej branży, ponieważ pochodzę z gospodarstwa rolnego na wschodzie, także z zawodu rolnik. Brat prowadzi gospodarstwo, ja poszedłem drogą wsparcia tak jakby rolnictwa. Najpierw pracowałem w firmie Leyli, później przez wiele lat pracowałem w firmie Claas. Przez pewien czas miałem epizod z firmą Frike, no i teraz przeszedłem do firmy Weichai Lovol. Duża zmiana. Duża zmiana. Dlaczego Chiny? Dlaczego Chiny? Bardzo lubię wyzwania, to po pierwsze, a po drugie obserwuję pewien trend na rynku, który widać, szczególnie widać w samochodach. Drugim, albo może nawet już teraz pierwszym dostawcą samochodów elektrycznych jest producent chiński, nie? Także jeżeli oni zrobią to samo z branżą rolniczą, no to... Okej, skoro tak naprawdę urodziłeś się w tej branży, jesteś rolnikiem, który wybrał trochę inną drogę życiową, ale jednak z tym rolnictwem jesteś bardzo mocno związany, to gdybyś spojrzał na to pole i powiedział, jak faktycznie wyglądały te testy, jak ta orka wypadła, Twoim zdaniem? Moim zdaniem orka wypadła świetnie, warunki pogodowe były sprzyjające, aczkolwiek orka sama w sobie była ciężka z tego względu, bo jest sucho, grudy się wyrywały i moim zdaniem ciągniki sprawiły się świetnie. Czyli możemy być optymistami i jak najbardziej patrzeć pozytywnie w przyszłość, jeżeli chodzi o Aupaxy i o tego typu pracę, którą wykonują na polu. Jak najbardziej. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na kolejne filmy, które niebawem pojawią się na naszym kanale na YouTubie. Szczególnie zapraszam Was do filmu, w którym testujemy Duta specjalnie dla Was. Subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nas.